Kupiłem 5 najdziwniejszych telefonów, jakie udało mi się znaleźć w internecie i sam się zdziwiłem, co potrafią. Na przykład telefon z projektorem albo podróbka Galaxy Flipa za 170 zł. No i oczywiście telefon, który wygląda jak iPhone, ale jednocześnie przypomina pilot do telewizora, albo telefon, który jest puszką Coca-Coli, no i telefon, który wygląda jak samochód Ferrari. Więc zaraz je wszystkie rozpakujemy i zobaczymy, co potrafi 5 najdziwniejszych telefonów. Pudełko wygląda identycznie jak w przypadku pewnego koreańskiego składanego smartfona, ale nie jest to Flip. Flio 4, model Flio 4, ale pudełko wygląda naprawdę bardzo znajomo. Obsługuje 4 karty SIM. Jak to jest możliwe, że jeden telefon może obsługiwać 4 karty SIM? I po co komuś 4 karty SIM? Wow, zobaczcie, to serio wygląda jak Galaxy Z Flip, mimo że to nic z tym nie ma wspólnego. I jest lekkie jak jakaś zabawka. No dobra, jesteście gotowi, żeby zobaczyć, jak to wygląda? Wow! Są faktycznie 4 karty SIM. Pokazuje, że mamy umieścić 4 SIMy, ale z zewnątrz też jest wyświetlacz, ale on, zobaczcie, on nic nie wyświetla, tylko są takie ikonki, jak mamy jakieś powiadomienie czy coś. Aż muszę sobie zrobić zdjęcie, uwaga. To jest jakieś zdjęcia z podróbki Galaxy Flipa za 170 zł. No, generalnie widać, że to ja chyba. Tu jest latarka włączona suwaczkiem. Czemu jeszcze nikt na to nie wpadł? Czemu iPhone na to nie wpadł, żeby mieć suwaczek do latarki? No dobra, mają action button. Wygląda to turbo tanio, ale mi się podoba. No i zobaczcie, faktycznie są 4 sloty na 4 karty SIM. Dajcie znać w komentarzu, po co komu 4 karty SIM i jak wam się podoba Flio 4. Przechodzimy do kolejnego telefonu. Ten telefon jest jeszcze bardziej intrygujący, bo ma wyglądać jak puszka coli. Patrzcie to! Taki miniaturowy i ma aparat, a z przodu klawiaturę. Tutaj jest normalnie bateria w środku. Wow! To ma dual SIM! Czajcie to? Co się włączyło? Normalnie tutaj są zdjęcia, czajcie to? No normalnie menu. Alarm możesz sobie ustawić. Oficjalnie przyznaję, że to jest najmniejszy telefon, jaki kiedykolwiek trzymałem w ręku i aktualnie mój top 1 najciekawszych telefonów z tego odcinka i też najdziwniejszy, ale jednocześnie najciekawszy, bo naprawdę czegoś się takiego nie spodziewałem, że to będzie działać jako faktyczny telefon i to jeszcze z funkcją Dual SIM. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, czyli tym razem do podróbki albo telefonu inspirowanego iPhone'em, który jednak jest podłużny jeszcze bardziej niż Xperia. Od razu wypadły akcesoria, i mamy tutaj największy zestaw akcesoriów, bo mamy przewód, mikro USB, ale jest też, uwaga, narzędzie do wyciągania kart SIM, no i smyczka. Pamiętacie coś takiego? Kto takie smyczki pamięta, że się z takimi chodziło na telefony? Jeszcze więcej. Jest również etui silikonowe w zestawie. Także normalnie śmiesznie. Dobra, przechodzimy do następnego. Wow! Jest jeszcze folia! Ten zestaw jest naprawdę niesamowity. Ciup! Proszę bardzo, uwaga. Co wam to przypomina? Bo mi to przypomina wyspę iPhone'ów 12 Pro w zasadzie. Tak mi się wydaje, że to jest wyspa z iPhone'a 12 Pro, a z przodu ten telefon prezentuje się następująco. I uwaga, ma to samo. Ma latarkę z suwaczkiem. Przekonajmy się, jak on wygląda. Zdejmijmy folię. Wow, ma nawet notcha. Tak się prezentuje menu. Jest bliźniaczo podobne do tego, co widzieliśmy w tym modelu Samsunga. Jest po polsku, widzicie to? Niby to są 3 aparaty, ale tak naprawdę widać, że to jest tylko jeden aparat. Jak ktoś chce telefon, który kosztuje mniej niż 200 zł, a wygląda jak iPhone z tyłu, nie no, żartuję. Nie ma co tego kupować. Nie ma żadnego sensu, ale fajnie było zobaczyć. I fajnie, że ma 4 karty SIM. Ja się pytam, po co 4 karty SIM? Telefon czerwony, telefon Newman. A co jest w środku? Uwaga. Proszę bardzo. Tego się nie spodziewacie. Samochodzik! Telefon w kształcie samochodzika i zobaczcie to. Jest klawisz otwierania bagażnika. W ogóle oni się już nie patyczkują tutaj z pakowaniem żadnym. Po prostu wszystko jest tak wrzucone. Przewód mikro USB, papierek. To wszystko jest do jednego producenta. No i smyczka, ale taka bardziej
taka lepsza ta smyczka. O, można mu ściągnąć obudowę i zobaczcie, ma też czerwoną baterię. Wkładamy baterię z powrotem. Znaczek Ferrari jest, trochę co prawda przerobiony, ale jest. A, i tutaj też jest ikonka wykrzyknika, czyli ręcznego hamulca na przykład, albo czegoś takiego. Welcome! I w ogóle te telefony wszystkie przychodzą... Ale sztos! Ło, patrzcie, jakie mamy ikonki, widzicie to? Ikonki z samochodami. Raz, dwa, trzy, raz. Testujemy samochód, który wygląda jak Ferrari. To znaczy telefon, który wygląda jak Ferrari. Wygląda ciekawie. No jeżeli go położymy na stole, no to ewidentnie, zobaczcie. Może on może jeździć, patrzcie to. Wum, wum, wum. No nikt się nie... Położycie to na stole, prawda? I nikt się nie spodziewa, że to jest telefon. Może to nie jest telefon, może to jest na przykład lokalizator przez sieć komórkową, albo dyktafon, albo coś takiego, podsłuchiwator. Może to jest narzędzie detektywistyczne, prawda? Jeżeli zobaczycie coś takiego, to po prostu uważajcie, bo to może być po prostu pułapka. To sobie leży niby samochodzik, niby dziecko się bawi, a tak naprawdę jest to narzędzie. I przyszedł czas na crème de la crème tego odcinka, czyli telefon z wbudowanym projektorem. To jest model, który rzeczywiście można było kupić. I ja go pamiętam i bardzo żałuję, że ten pomysł porzucili, bo projektor wbudowany telefon to jest coś, co moim zdaniem jest po prostu super. Sprawdźmy, jak wygląda zawartość pudełka. Samsung Galaxy S Advance. Zobaczcie, to była taka specjalna seria. Oryginalna ładowarka Samsunga. Słuchawki Samsunga, które bardzo lubiłem, na oczywiście jeszcze mini jacka. Oryginalny również przewód Samsunga, przynajmniej wygląda jak oryginalny. Pierologia. Pakujmy sam telefon z projektorem. A na naklejce wszystkie informacje są. Zobaczmy w takim razie, czy działa. Działa! Sam telefon, no przypomina po prostu starego Samsunga. Ale różnica polega na tym, że na górnej krawędzi jest właśnie wbudowany projektor, który będzie nam wyświetlał obraz. Wow, faktycznie stare menu Samsunga, no. No i zobaczcie, jest po prostu aplikacja DLP Projektor, więc zakładam, że trzeba ją otworzyć. To jest przycisk projektora. Uwaga! Jest! Zobaczcie, jest telefon, który po prostu rzuca obraz, ma wbudowany projektor. No i możemy komuś na przykład powiedzieć teraz, a pokażę Ci jakiś filmik. O, patrzcie, mamy kursor normalnie. Dobrze, sprawdźmy, czy uda nam się połączyć z Wi-Fi. Teraz tobie zrobimy. Z lampą nawet. O, patrzcie, są jednak filmy wygrane jakieś, to możemy je odtworzyć. O ile się uda. O, zobaczcie. A to jest w ogóle wygodne, bo tutaj projektor jest, a my patrzymy jakby w poziomie na obraz z telefonu. Ale pokażę Wam jakieś realne rzeczy. Jest zdjęcie i to nawet całkiem niezłej jakości. Normalnie projektor. Projektor w telefonie to jest gadżet, który kiedyś był, potem zniknął, może powróci. Samsung. Projektor to jest dobry pomysł. Słuchajcie, ja kupiłem te wszystkie telefony po to, żebyście Wy nie musieli tego robić, a jeżeli oglądacie jakieś właśnie dziwne reklamy na chińskich sklepach, które pokazują no coś tego typu, no to teraz wiecie, jak to w rzeczywistości wygląda i jak działa. Moim faworytem jest zdecydowanie mini telefon Coca-Cola, którego można kupić również w wersji Pepsi. Nie wiem, czemu tak sobie upodobali napoje, ale to jest dla mnie naprawdę niesamowite, że ten telefon rzeczywiście działa, że on funkcjonuje, że normalnie można tam rzucić karty SIM. A na drugim miejscu postawiłbym zdecydowanie Samsunga Galaxy Beam, czyli smartfon, który naprawdę istniał, naprawdę był sprzedawany, który jest wyposażony w projektor. A które urządzenie Wam się najbardziej spodobało? Dajcie znać w komentarzu i przede wszystkim napiszcie, jakie kolejne urządzenia powinniśmy sprawdzić. Czy najdziwniejsze, czy największe, czy najmniejsze, czy może jeszcze jakieś inne. Piszcie, bo jedna z propozycji, która będzie w komentarzu, będzie wykorzystana do realizacji następnego odcinka. A tymczasem dzięki za uwagę, subskrybujcie kanał i lajkujcie, jeżeli Wam się podobało. A tymczasem sprawdźcie inny nasz film. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i pa pa!